Cześć! Dzisiaj chcę zaprezentować sposób na wysyłanie prawdziwych logów debugowych DLT z mikrokontrolera, jaki może być na przykład STM32 za pomocą niemal dowolnego interfejsu szeregowego. Ja swoje przykłady oparłem o interfejs szeregowy UART. Przedstawione rozwiązanie dzięki wykorzystaniu mechanizmu kolejkowania umożliwia naprawdę wydajne wysyłanie logów. Jak widzimy, mimo wysłania kilku linijek logów debugowych, mimo wszystko delta, czyli różnica czasu, wyniosła w przybliżeniu 0, czyli mniej niż 1 milisekunda. Widzimy zatem, że przedstawione rozwiązanie dzięki wykorzystaniu mechanizmu kolejkowania umożliwia naprawdę wydajne wysyłanie logów. Natomiast funkcjonalność programu DLT Viewer umożliwia skuteczne, wygodne filtrowanie, podświetlanie i oznaczanie wybranych logów dzięki możliwości tworzenia rozbudowanych filtrów. W tej chwili resetuję mikrokontroler i jest wykonywany test przepełnienia bufora kołowego, czyli będziemy weryfikować, kiedy bufor kołowy się przepełni, co zostanie oznaczone w odpowiedni sposób. Pojawiła się informacja o tym, że bufor został przepełniony, czyli logi zostały upuszczone, co zostało oznaczone komunikatem log dropped. W następnej kolejności pozostałe logi zostały wypchnięte, które znajdowały się w buforze kołowym i proces wysyłania logów następuje w sposób normalny. Przedstawiona biblioteka umożliwia również wysyłanie logów wstrzykiwanych. Dla przykładu widzimy, że otrzymano wstrzykiwane dane z taką wiadomością, rozmiarem itd. Zostało to wykonane w tej funkcji, która działa jak echo, czyli odsyła odebraną wiadomość, a w przypadku, gdy pierwszą literą było A, przełącza stan diody. Sprawdźmy funkcjonalność filtrów. Tak, widzimy zatem, że jeżeli w wiadomości jest słowo kluczowe orange, wówczas log jest kolorowany na w przybliżeniu pomarańczowy kolor. Jeżeli w tekście mamy log dropped, wówczas jest oznaczany taki log na kolor czerwony, co po zresetowaniu mikrokontrolera było widoczne. Idąc dalej, jeżeli w logu znajduje się Retrieve Injection Data, wówczas jest kolor zielony. Jeżeli jest log data time end, również mamy kolor zielony, jednak nieco jaśniejszy. Teraz zastosujmy sztuczkę, że jeżeli subtype logu jest co najmniej fatalny, wówczas w ogóle umożliw pojawienie się logu. Tak, w tym przypadku otrzymuję wyłącznie logi o poziomie, które mają co najmniej poziom fatalny. Mam nadzieję, widzu, że zdołałem Cię zaciekawić funkcjonalnością DLT Viewera. Spróbujmy zatem przygotowaną przeze mnie bibliotekę DLT Micro C, czyli bibliotekę DLT for Microcontrollers, zintegrować z przykładowym projektem STM32 Cube IDE bądź STM32 Cube MX. Biblioteka znajduje się na moim profilu GitHub pod tym linkiem. Całość repozytorium możemy pobrać klikając przycisk Code, Download Zip. W repozytorium znajduje się również instalator DLT Viewera. Proces instalacji samego DLT Viewera jest banalnie prosty. Po kliknięciu w pobrany instalator pojawi się wizard, czyli manual instalacji, gdzie możemy wskazać lokalizację instalacji, wskazać, czy chcemy otworzyć ikonę na pulpicie i automatycznie proces instalacji się rozpocznie. Możemy w następnym kroku wybrać, czy po instalacji ma się uruchomić DLT Viewer. Ja wybieram opcję, że tak. Następnie tutaj też dodam, że tryb Dark lub Light możemy wybrać z tego poziomu. Uruchommy w tej chwili STM32 Cube IDE, aby zintegrować przedstawioną bibliotekę DLT for Microcontrollers z projektem STM32 Cube IDE. Rozpoczynam zatem tworzenie nowego projektu. Ja dzisiaj na stole mam płytkę STM32 F103RB Nucleo. Oczywiście może być to dowolna płytka
STM32, jak również dowolny mikrokontroler STM. Klikam Next, nadaję nazwę projektowi. Initialize all peripherals with their default mode. Confirm yes. Na płytce STM32 Nucleo pomiędzy mikrokontrolerem STM32 a zainstalowanym na płytce debuggerem ST-Link znajduje się połączenie na UARTie numer 2. Co widzimy w tym miejscu? Zatem przejdę do dalszej konfiguracji peryferium USART. Przejdę do zakładki Parameter Settings. Widzę, że domyślny baud rate jest 115.200, co mi odpowiada. Dodam jeszcze konfigurację dla DMA oraz aktywuję przerwania. Następnie przechodzę do wygenerowania kodu. Teraz skopiuję pliki biblioteki DLT Micro-C w odpowiednie miejsce w projekcie STM32 Cube IDE. Zatem pliki nagłówkowe kopiuję do includes, kopiuję pliki, natomiast pliki C do source. W tym miejscu zmieniam nazwę pliku template, usuwając słowo kluczowe template. W tym pliku również modyfikuję to 0 na 1. Można również przyjrzeć się, co jest w pliku dlt.c.h oraz wiadomo w pliku konfiguracyjnym. Dodaję w tym miejscu również include dla dlt.micro.c.h. Klikam Project, Build Project, aby zweryfikować, czy udało się poprawnie dodać bibliotekę DLT Micro-C. Kompilacja przeszła pomyślnie. Kontynuując integrację, przejdę w tej chwili do drivers, następnie biblioteka help, pliki źródłowe, uart.c. Dzięki temu w tym pliku źródłowym jest zadeklarowanych kilka funkcji ze słowem kluczowym weak. To znaczy, jeżeli linker znajdzie funkcję bez słowa weak, to użyje implementacji tej funkcji. Zatem skopiuję sobie prototyp tej funkcji do pliku .c oraz potrzebuję jeszcze, zgodnie z tym, co jest zawarte w przykładzie simple biblioteki DLT Micro-C, callback od końca transmisji, czyli TX Complete Callback, który jest również zadeklarowany ze słowem kluczowym weak. Zgodnie z instrukcjami w bibliotece DLT Micro-C, po zakończeniu odbierania danych informuję o tym stosownie bibliotekę, czyli wywołuję funkcję DLT Raw Data Retrieve Done, czyli odebrano surowe dane. Natomiast w przypadku zakończenia nadawania danych również informuję bibliotekę, że dane zostały wysłane. Biblioteka H wywołuje tę funkcję w momencie, gdy interfejs lub generalnie dane UART zostały nadane. Natomiast to zdarzenie zostaje wywołane, gdy zostanie wykryta bezczynność na linii UART lub zostanie odebrana zdefiniowana ilość danych. Zadeklaruję jeszcze pomocniczą funkcję RL Serial Transmit Data Function, która jest kompatybilna z prototypem funkcji biblioteki DLT Micro-C. Oprócz niskopoziomowej funkcji do nadawania danych, potrzebuję niskopoziomowej funkcji, która będzie niejako startować odbiór danych. Aby obsługiwać w jakikolwiek sposób strzykiwane dane za pomocą DLT Viewer, następnie DLT Send Injection Data, potrzebuję również dodatkowej funkcji, która niejako stanowi callback, w tym przypadku biblioteki DLT Micro-C. Korzystając dalej z przygotowanego przykładu w bibliotece DLT Micro-C, kopiuję większość kodu oraz wykonam konieczne adaptacje. Wklejam skopiowaną zawartość user callback 2.
tym przypadku register transmit serial data function. W tym przypadku będzie to ta funkcja. Jeżeli wkleję tutaj tę funkcję, to w tej funkcji jest kopiowany jej wskaźnik, czyli adres położenia w pamięci funkcji. Dzięki temu biblioteka DLT Micro C będzie w stanie wywołać od siebie niejako po prostu tą funkcję. W dalszym kroku serial retrieve data przekazuje w podobny sposób. W tym przypadku będziemy mieli do czynienia z how get tick, ponieważ tutaj biblioteka oczekuje funkcji, za pomocą której po prostu będzie mogła pobrać aktualny czas od uruchomienia mikrokontrolera. W tym przypadku nazwa funkcji się zgadza. Jeżeli wykonałem wszystko poprawnie, biblioteka DLT Micro C powinna działać. Skopiuję jeszcze zawartość pętli nieskończonej. Wykonam tutaj jeszcze też odpowiednie adaptacje. Udało się skompilować bez błędów i ostrzeżeń przygotowany kod. Przygotowany kod jest poprawny, aby umożliwić Tobie, widzu, jeszcze łatwiejsze odtworzenie oraz uruchomienie biblioteki DLT Micro C. Skopiowałem całość przygotowanego w trakcie tego wideo pliku main.c do tego pliku main file cubemx HAL example, który się znajduje w bibliotece Micro C DLT i w katalogu docs następnie, tutaj. Aby wgrać przygotowany kod, należy oczywiście po prostu kliknąć Run. Skompilowany kod jest w tej chwili naturalnie wgrywany na płytkę Nucleo. Po otworzeniu menadżera urządzeń widzę, że port COM, który się znajduje w ST-linku obecnym na płytce Nucleo, jest widoczny jako port COM numer 5. Zatem po otworzeniu DLT Viewer klikam na te dwa komputerki, serial, poszukuję port COM 5, następnie klikam po prostu OK. Mogę przejść do zakładki filtry, otworzyć projekt chociażby z biblioteki DLT lib. W katalogu examples mam projekt DLT Viewera. Mogę włączyć wszystkie filtry, mogę sobie aktywować wybrany filtr lub też po prostu na marker, tak. A zatem, jak widzimy, po prostu odbieranie danych działa. Przechodząc tutaj, jeżeli spróbujemy wysłać również jakiś log wstrzykiwany, cokolwiek, tak, no to widzimy, że również udało się wysłać log do mikrokontrolera, czy też wstrzykiwane dane. Dopowiem jeszcze, że udostępnione w bibliotece przykłady należy kompilować za pomocą Make'a. Natomiast wykonujemy kompilację oczywiście za pomocą Arnon EBGCC, a proces flashowania za pomocą OpenOCZ, co znaczy, że wpisując po prostu make, nastąpi proces kompilacji oraz wgranie przykładu symbol. Ponadto biblioteka jest thread safe, czyli jakby wielowątkowa, wątkowo bezpieczna i również udostępniłem przykłady w celu demonstracji pracy biblioteki DLT Micro C z RTOS-ami, czyli systemami czasu rzeczywistego. Do przykładu spróbujmy wgrać przykład Performance Test RTOS. Aby to zrobić, po prostu wpiszę w tej chwili Make Performance Test i ten przykład już został wgrany. W tej chwili mam odpowiednie filtry, aby zademonstrować tak jakby spam logów. Tak? Duże logi są wysyłane. Tutaj nawet log dropy się miejscami pojawiają.
Także no tutaj jakby jest no zdecydowanie za dużo tych logów wysyłanych, jednak no tak w celach demonstracyjnych taki przykład został dodany. Po przejściu do pliku nagłówkowego biblioteki TLT Micro C możemy znaleźć eksportowane funkcje oraz typy, generalnie jakby interfejs tej biblioteki. Korzystanie z biblioteki, jak zostało to pokazane, jest banalnie proste. Wystarczy wpisać log oraz to, co chcemy wysłać. Parsowanie jest dokładnie takie samo jak w funkcji printf, ponieważ pod spodem wykorzystuje mniej więcej taką bardzo prościutką konstrukcję. Więc generalnie wykorzystując coś takiego możemy tak naprawdę stworzyć swoją własną funkcję printf, jeżeli nie znałeś takiego rozwiązania. Jeżeli przedstawione rozwiązanie wydaje się dla Ciebie ciekawe i przydatne, zostaw proszę gwiazdkę w repozytorium oraz zasubskrybuj kanał YouTube, abym miał motywację do dalszego działania. To wszystko w tym wideo. Pozdrawiam, cześć.